Chodzi o to, że grupa Mozarta robi internetowy program umuzykalniający. Będziemy opowiadali o kompozytorach, epokach, a ty udawaj, że niewiele wiesz i pytaj. No, ale ja niewiele wiem. To pytaj. No dobrze, no to wiem, że był Chopin, Bach, Wieniawski, Palestrina. Mogę wymienić wszystkie opery, operetki, Moniuszki. Te niedokończone też? Też. To niedobrze. Marcin, staraj się wcielić w rolę statystycznego Polaka. Muzyki klasycznej słuchasz przez 6 sekund dziennie. W Filharmonii kiedyś byłeś, ale niewiele pamiętasz. 6 sekund? Dlaczego 6? Dane Głównego Urzędu Statystycznego. No to z tym nie wygramy. Ale ludzie chodzą do Filharmonii, do opery. Ja widziałem ostatnio w telewizji, pokazywali operę i tam było mnóstwo ludzi. Benefis Zenka Martyniuka w Operze Podlaskiej się nie liczy. Marcin, gramy, opowiadamy, ty pytasz. Słowem umuzykalniamy. Gotowy? No gotowy. To zapraszam cię do Mozarteum. Mozarteum. Drodzy internauci, Drodzy melomani, Witamy Was w Mozarteum, pierwszej internetowej akademii umuzykalniającej. Jak widać, jeszcze przed remontem. Wykłady w naszej akademii prowadzić będzie Grupa Mozarta. I... Bolku, czy mógłbyś zagrać stosowny dżingiel na wejście adiunkta? Oczywiście. Jestem gotowy. Poranny głos programu Trzeciego Polskiego Radia, adiunkt Marcin Łukawski. Dzień dobry studentom, dzień dobry szanownej Radzie Wydziału. Panu bardzo dziękuję za piękne fanfary. Ja nie wiedziałem, że poza altówką gra pan też na fortepianie. To Paweł gra na altówce, ja gram na wiolonczeli. Często jesteśmy myleni. Bardzo przepraszam, to uderzające podobieństwo. o tak, altówka i wiolonczela faktycznie są podobne, różnią się jednak kilkoma szczegółami. A, mogę mieć pytanie? O tak, niech pan pyta. A czym różni się altówka od wiolonczeli? Bardzo dobrze, że pan pyta, Pawle. altówka jest mniejsza od wiolonczeli, ale większa od skrzypiec. Puste struny altówki to... Puste, czyli przepraszam, jakie? Puste, czyli takie niedotkane palcami lewej ręki. Kontynuując, puste struny altówki, podobnie jak wiolonczeli, to C, G, D, A. Z tym, że wiolonczela gra oktawę niżej. Zapraszamy w takim razie Pawła Jebolka do naszego kącika zajęć praktycznych na próbę dźwięku obu instrumentów. Prezentuję brzmienie pustych strun wiolonczeli. A teraz czas na puste struny altówki. To te same dźwięki, ale oddalone od siebie o oktawę. A przepraszam, czy mogę zapytać, co to jest oktawa? Oczywiście. Chętnie zapytam i chętnie sam sobie udzielę odpowiedzi, ponieważ lubię mądre pytania zadawane przez inteligentnych ludzi. Czy mogę usiąść przy fortepianie? To jest, proszę pana, C i to jest, proszę pana, C, ale i to jest C, i to jest C, i to jest C. Między dźwiękiem C a C jest 8 nut, czyli oktawa. 8 nut właściwych gamie. Lub 12 półtonów. Ale proszę pana, to jest F i to jest F, to jest G i to jest G, to jest gis i to jest gis, to jest as i to jest as. To jest dokładnie ten sam dźwięk, proszę pana, ale o enharmonii porozmawiamy na jednym z kolejnych wykładów. Gratuluję wiedzy. I nie wiedziałem, że pan gra. Oj, gra, duże słowo. Lubię czasem usiąść przy instrumencie, proszę pana, i zapreludiować. No, proszę pana, nie wiedziałem, że pan gra na pianinie. Na pianinie też, ale to jest akurat fortepian, wie pan? Pianino, fortepian bardzo podobne. Pianino ma struny ustawione pionowo, fortepian poziomo, jak widać, ale są bardzo podobne. Pianino jest bardziej popularne, bo mieści się w mieszkaniu. Ale dokładnie taka sama liczba klawiszy, 88. Zaczyna się od A subkontra, a kończy na C pięciokreślnym. Także tak.
gra pan już na pianinie, fortepianie. Może czas zabrać się za jakiś kolejny, nowy instrument. No wie pan, gram już na 2 instrumentach. Mam wrażenie, że to może wystarczy na razie. No tak, no ale uczyć trzeba się całe życie, proszę pana. Podobno są tacy ludzie, którzy uczą się całe życie. No dobrze, no ale co pan poleca? No skrzypce. Skrzypce, wspaniały instrument z wielowiekową tradycją, proszę pana, wspaniałą literaturą, proszę pana. Wszystko można zagrać. Weźmy taką, jeżeli chodzi o literaturę, na przykład sonaty i partity Bacha, albo kaprysy Paganiniego, albo koncerty, prawda? Wieniawskiego, prawda? Czajkowskiego, proszę pana, Karłowicza, proszę pana. Mogę mieć pytanie? Tak. Czy ja wiem? Och, drogi panie, no może coś na zachętę, dobra? No właśnie, proszę proszę. bardzo. Prawda? Karłowicz, ten ostatnio wymieniany, nasz polski, prawda? Uwaga. Proszę pana, bogactwo harmonii, to wali, proszę, taka malutka armata, prawda? Wie pan, z jednej strony naprawdę bardzo ładne. No tak. Bardzo ładne. Z drugiej strony dosyć głośno, dosyć wysoko. Instrument trzyma pan blisko ucha. Ja się zastanawiam, czy to nie jest szkodliwe dla słuchu skrzypka. Tak, no z sąsiadami jest problem. Z sąsiadami jest problem, tak jak pan powiedział, bo miałem kiedyś taki incydent, ćwiczyłem do dyplomu. I proszę pana, wynająłem sobie wtedy taką malutką kawalereczkę w Warszawie i w tej kawalereczce 3 godziny dziennie, codziennie, prawda, piłowałem między innymi kaprysy Paganiniego, już wspominałem, prawda, może zademonstruję fragmencik dla zachęty, prawda. No i tak dalej, prawda, to dawno było. No i niech pan sobie wyobrazi, że w pewnym momencie, mniej więcej w 3. miesiącu ćwiczenia, usłyszałem do drzwi takie sarkastyczne proszę pana, otwieram, patrzę, sąsiad. Poznałem, że sąsiad po kapciach, bo tak to faceta nie znałem. I ten człowiek zmaltretowany, tak już naprawdę, bo było widać, że próbował nie przyjść, ozwał się wtedy do mnie w jakże pamiętne słowa. Panie, przestań pan męczyć tego dzieciaka, bo jak on teraz tak gra, to z niego już nic nie będzie. No i właśnie dlatego, proszę pana, w grupie Mozarta gram drugie skrzypce. A mnie spotykały tylko miłe sytuacje. Pamiętam, kiedyś wysiadałem z samochodu w centrum Warszawy i podszedł do mnie dżentelmen w puchowej kurteczce i w wełnianej czapce pod kolor oczu. I powiedział... Cześć! Pamiętasz mnie? Na pewno tak, ale proszę mi pomóc. No na Krasnobrodzkiej mieszkałeś na 3. piętrze, a ja na 6. Aleś ty pitolił na tych skrzypkach? No żyć się nie dało. Byłem wtedy w liceum i na studiach musiałem dużo ćwiczyć. No, a teraz co robisz? Gram na skrzypcach w kwartecie smyczkowym. I żyjesz z tego? Raz lepiej, raz gorzej, ale generalnie tak. O to całe szczęście, że moje cierpienie nie poszło na marne. Masz piątaka? Nawet dychę. Skoro nie skrzypce, to może rozważy szanowny pan altówkę. Gra na niej jest przyjemna, spokojna, cicha, słowem bezstresowa. Wirtuozi altówki, proszę pana, znajdują pracę w najlepszych orkiestrach, a tam grają najpiękniejsze walce świata. Na przykład ten. Albo ten. Czy ja mogę mieć jedno pytanie? Oczywiście. A jak wyglądają obowiązki altowiolisty w muzyce epoki klasycyzmu? No tutaj sprawa troszeczkę się komplikuje, bo u Mozarta nie mamy przerwy na raz w każdym takcie, a nasze partie ocierają się niemal o wirtuozerię. Proszę posłuchać. Sam pan jednak widzi, że praca altowiolisty wiąże się jednak z pewnym stresem. No tak. Pan adiunkt chyba podjął już decyzję tylko wiolonczela. Instrument stoi na podłodze, nie trzeba go trzymać pod brodą, dzięki czemu szyje wiolonczelistów nie są ozdobione siniakami. Instrument brzmi przyjemnie. Zapalenie stożka rotatora prawego stawu barkowego nie zdarza się wiolonczelistom zbyt często. Mnie się zdarzyło, ale to nie jest reguła. Brzmi zachęcająco, wie pan? I do tego ten piękny dźwięk.
brzmi pięknie. Ale jak wyglądają kwestie transportu? Instrument wraz z futerałem waży około 10 kg, ale na rynku dostępne są futerały na kółkach, a 6000 zł. Wsiadając do komunikacji miejskiej, należy liczyć się z uwagami pasażerów. Gdzie się pchasz z tą filharmonią? Albo, Zabierz pan ten bufet. słowem, sielanka. Chyba mnie pan przekonał. Przy wyborze instrumentu ważne są jego cechy, ale nie zapominajmy o predyspozycjach kandydata na muzyka. Mi pan wygląda na osobę utalentowaną do gry na skrzypcach. Czy ja mogę panu zadać pytanie? Naturalnie. Ja? Tak. Zapraszam za mną. Dobrze, dobrze, dobrze. Co to jest tu wysoko? O, dobra. O, dobrze. Okej. Aha. Doskonale. No, jeszcze raz. Cały czas, tak. Cały czas. Dobrze. Niech popłyną pierwsze dźwięki. Proszę. Przepraszam, O, czy mogę na adiunkt. chwilę? No, zapraszam. Wie pan, ja mam taką sprawę. Widziałem niechcący u pana w futerale taki malutki instrumencik, denty, w sam raz dla mnie, jak sądzę. Czy chodzi o to? Tak, to jest to. Mogę? No, myślę, że to jest właśnie instrument dla mnie. Mały, tani, poręczny i nie siniaczy.